Więc te szczegóły, o których tu mówię, to są z założenia szczegóły, ale z praktyki jest to, że chodziło o tym wszystkim organizacjom społecznym, które działały, politycznym, które działały na terenie tego zamkniętego getta w tych strasznych warunkach głodu, mrozu, brudu, stworzyć pozory niezależnie od tego wielkiego terroru, który tam istniał, od tego, że przejeżdżał samochód na Pawiak z Niemcami, więźniami, strzelał po drodze i zabijał na ulicy Karmelickiej ileś ludzi, a na Dzielnej mniej, bo była szersza ulica, ale który narzucał taki strach przed tą przemocą, żeby stworzyć jakieś pozory, jakąś część normalnego życia. To były te kulturalne zajęcia na podwórkach. To było, że dla dzieci robiło się przedstawienia, na przykład w szkole na Krochmalnej 2 razy w tygodniu odbywały się przedstawienia dla dzieci z takimi sztukami dziecięcymi, które propagowały wolność i które mówiły, że może być piękniej, ładniej, żeby z tego terroru, tej nędzy, tego głodu, tego brudu, tego zimna, żeby stworzyć jakieś pozory normalnego życia, że te parę godzin, które człowiek się zajmuje czym innym, żeby był poza tym terrorem. I to się w dużej mierze udało. To się udało dlatego, szczególnie to wśród dzieci było wiadome. Te dzieci, na przykład przychodziło kilkaset dzieci na takie przedstawienie. Ja mówię o jednej szkole, ale było więcej takich na ulicy Krochmalnej, gdzie myśmy tam przedstawiali na przykład to była taka niby narysowane kino i opowiadania. Tu wie mleczarza Alejchema, prawda? To była taka przecież ładna historyjka. Potem przedstawiano tam takie przedstawienie, gdzie lalki, które przedstawiają w teatrzyku, się buntują, wychodzą z tej skrzyni i tańczą. Reżyserami i aktorami były też dzieci. To trzeba było tylko zorganizować. Ta organizacja tam jeść nie dawano na tych przedstawieniach. Tym niemniej, bo nie było. Tym niemniej to była nabita sala. I te dzieci wychodziły stamtąd i na ulicy śpiewały te same piosenki, które tam były. Więc to tworzyło jakąś pewną atmosferę niezależności. Jakby to, co się dzieje w dzień, kiedy tutaj biją, kiedy nie ma co jeść, kiedy przychodzi się do domu i jest tylko herbata, znaczy woda ciepła zabarwiona cukrem palonym, prawda, bo to była niby esencja, prawda, i nie ma kawałka chleba, więc to tworzyło jakąś niezależność, jakąś godzinę, 2, 3 niezależnego życia i nie w terrorze. Uważam, że to była największa rzecz, która w tej pracy społecznej, ja nie mówię o politycznej, bo to była półlegalna, znaczy to było takie masowe, że nie mogło być nielegalne. Niemcy nie przeszkadzali temu. Oni się tym nie interesowali. Oni nie wiem, czy wszystko dokładnie wiedzieli, ale nie interesowali się tym. Oni się interesowali podziemiem, tymi prawdziwymi partiami, interesowali się tymi nielegalnymi gazetkami. Niestety nie mieli dobrych konfidentów tam. Jednak to ciekawa rzecz jest, że nie było takich konfidentów, bo trzeba zwrócić na taką dziwną rzecz uwagę, że ani jedna drukarnia, która wychodziła w getcie ze 20 nielegalnych gazetek, ani jedna drukarnia nie wpadła. Mieliśmy taki okres raz, że wydawało nam się, że dozorca tego. Ewakuowaliśmy się z tego Oraku, ale okazało się, że w ogóle nic. Nie było konfidentów takich politycznych.
Bo ci wszyscy, którzy byli związani z Gestapo, z SD, z tymi, jak się nazywa, Feilstelle i tak dalej, z tymi Niemcami, to oni byli związani gospodarczo. I właściwie oni, gdyby nie było tego wielkiego szmuglera, który handlował z Niemcami, gdzie Niemiec zarabiał nie wiadomo ile na takiej furmance z kalafiorami, powiedzmy, czy na furmance z mąką, to nie wiem, jakby to getto wcześniej wymierało. I tak wymierało